Gwiazda Śmierci to jeden z największych i najbardziej fantastycznych zestawów wyprodukowanych przez LEGO. Kosztował około 1500 zł, obecnie osiąga cenę ponad 4000 zł. Wydany w 2005 w ramach serii limitowanych kolekcjonerskich zestawów. Obecnie w naszym pokoju LEGO. Przyjście nowego roku 2021 świętowaliśmy budując ten właśnie zestaw. Zadziwiająco trudno było zacząć. Nie mogliśmy znaleźć jednej z pierwszych części. Klocki w zestawie są w kilku pudełkach i kilkudziesięciu torebkach. Bardzo ważne przy budowaniu jest ich posortowanie i poukładanie od razu na początku. Szczególnie przez to, że wiele części jest w torebkach z innymi częściami. Nie ma w tym logiki i chyba jest to zrobione po to, żeby utrudnić budowę. Zaczęliśmy z Jankiem budować główną konstrukcję, podczas gdy Zosia i Stasio układali i sortowali klocki. No, może nie przez cały czas. Nie jest łatwo odnaleźć się w prawie 3500 klockach, szczególnie, że kolory są mylące. Ciemnoszare i czarne klocki są bardzo trudne do odróżnienia w instrukcji. Główna konstrukcja opiera się na krzyżu, który wydaje się być losowo pokolorowany. Chyba ma to oddawać Gwiazdę Śmierci w momencie eksplozji i stąd taka logika. I stąd te niebieskie i czerwone elementy. Po pierwszych godzinach praca zaczęła iść szybciej. Większość klocków była już poukładana przez Zosię i Stasia, a my zaczęliśmy rozumieć lepiej całą konstrukcję. No i ogarnęliśmy, gdzie które klocki leżą na podłodze. Cała konstrukcja jest dość chybotliwa i delikatna. Przydałoby się jej lepsze wzmocnienie. Szczególnie tarcze i osłony wiszą zaczepione z jednej strony. Tak to wygląda po instalacji. Teraz zaczyna się główna zabawa. Podstawowa część składa się z dwóch identycznych bloków. Jeden z nich będzie wisiał do góry nogami. Budowaliśmy je w dwie osoby. Po każdej warstwie sprawdzaliśmy, czy wyszło nam to samo. Łatwo jest popełnić błąd, dlatego też ważne jest, żeby przygotować sobie wcześniej klocki i jak chirurg sprawdzać, czy po ułożeniu danego piętra nic nie zostało. Film jest przyspieszony między 200 a 400 razy. Budowa tego zajęła nam naprawdę długo, ale była bardzo fajna. Fajnie jest patrzeć, jak wszystko rośnie w górę. Czas na montaż obu części. Teoretycznie to jest prosta sprawa, o ile się nie popełni wcześniej jakiegoś błędu. Czas na odpoczynek i na podziwianie tego, co do tej pory zrobiliśmy. Już na tym etapie wygląda imponująco. Teraz czas na wąwóz i osłony wokół równika. Myśleliśmy, że da się to zrobić taśmowo, ale niestety każda tarcza jest inna i trzeba ją zrobić osobno. Budowa pasa wokół równika była najbardziej żmudną częścią całej budowy. Jest pierdylion małych części i bardzo łatwo jest przypadkowo zamienić segmenty miejscami. Jak się potem okazało, dwa segmenty montowanego przez Janka właśnie pasa są zamienione, co spowoduje potem kłopot przy instalacji pionowych osłon.
Warto wspomnieć, że jest to jedna z 2 Gwiazd Śmierci, które zostały wyprodukowane przez LEGO. Ta jest modelem filmowej Gwiazdy Śmierci, druga, którą wcześniej układał Stasio, jest zabawką z minifigurkami do zabawy po zbudowaniu. Jeszcze jeden błąd. Brak osłony. Po chwili postanowiłem, że zreperuję to później, po skonsultowaniu z instrukcją. Teraz główny laser. Po przemyśleniu lepiej budować go inaczej niż w instrukcji. Lepiej te żółte promienie lasera zamontować wcześniej, kiedy laser leży jeszcze na podłodze i jest wzmocniony przez 4 małe kwadratowe zielone klocki. Kiedy montujemy to według instrukcji, całość się wygina i trudno jest dobrze ustawić promienie. Następny wieczór i kolejny zestaw osłon. Na placu boju została Zosia. Na tym etapie zaczynamy już być znużeni. Osłony są bardzo podobne do siebie, ale nie identyczne i nie da się tego zrobić taśmowo. Jak widać, mam problem z założeniem ich we właściwej kolejności. To przez wcześniejszy błąd z zamienionymi segmentami na równiku. Prawie kończymy. Części na podłodze mało, ale praca idzie zadziwiająco wolno. Chociaż ostateczny kształt zaczyna się już wyłaniać. Prawa Murphy'ego jednak nadal obowiązują, więc kiedy składam ostatnie elementy, bum! Pozytywne jest to, że dzięki temu mogę wyrównać promienie lasera, podczas gdy Zosia buduje naprawdę ostatnią część, czyli statek kosmiczny, który będzie orbitował wokół gwiazdy. Budowa gwiazdy dała nam sporo zabawy. Widać, że ten zestaw należy do minionej epoki świetności firmy LEGO. Wtedy, gdy zestawy budowało się ze standardowych klocków i były one modelami rzeczywistego światła. No, w tym wypadku akurat rzeczywistej fikcji, ale wiecie o co chodzi. Późniejsze zestawy to były już bardziej zabawki z minifigurkami do zabawy, więc ta budowa była trochę podróżą w przeszłość.